Dzień dobry, shalom, salam alejkum, albo jak to mawiają, ja w wielkiej naszej potężnej, zieloniutkiej Rosji. Zapraszam na odcinek, gdzie sprawdzimy. Powiemy, sprawdzam Kaiserowi. Zobaczymy, czy jego wielkie, reichspaktowe imperium jest cokolwiek warte. Czy zwycięzcy pierwszej wojny światowej, pierwszego Weltkriega będą również zwycięzcami drugiego. Nasze wojska są gotowe i może Berlin w 3 dni będzie nieosiągalny, ale Kijów jak najbardziej. Myślę, że jest w zasięgu naszych rosyjskich dywizji pancernych. Także co, otrzymujemy rozgrywkę, przypominam o komentarzach do statystyk, a my przygotowujemy się do wielkiej wojny, która zakończy wszystkie wojny. No chyba, że czeka nas potem jeszcze wojna z Ententą, albo z... w sensie z międzynarodówką, albo z Ententą. Problem jest zielone Stany Zjednoczone. Zielone Stany Zjednoczone. I problem jest tego typu, że ta potężna wielka Ententa obecnie jedyne co robi, to walczy z północnymi Włochami, z Ciano. Papal State wszedł do tej Ententy. Aha, i oni w ogóle to są północne Włochy walczą z Ententą i południowe Włochy walczą też osobno z Ententą. A Ententa chyba zapomniała, że powinna walczyć też z syndykalistami, dlatego syndykaliści tak rubacznie Kaisera puszują. To wiele wyjaśnia. I rosyjski przemysł jest potworem. Dosłownie mamy przemysł, jesteśmy przemysłowym potworkiem. I to jest trochę niepokojące. Jak tak YOLO, klikając cele i robiąc przemysł, tworzyliśmy potwora. Ostatnie godziny przed rozpoczęciem operacji Jekaterina, czyli rosyjskiej inwazji na kraje Reichspaktu. Minister propagandy proponuje razem z Kołczakiem, aby wystosować ultimatum do Berlina, aby wycofali się ze wschodniej Europy, pozostawiając im możliwość pokojowego rozwiązania nadchodzącego konfliktu. Natomiast Denkin z naczelnym wodzem Borisem uważają, że to ultimatum to jest tylko strata czasu i strata elementu zaskoczenia. Także... The ultimate battle awaits. Już nic nie odwróci nas od kursu wojennego z wojskami Reichspaktu i powoli dywizje Reichspaktowe pojawiają się na granicy. Gdzieś tu polska dywizja stoi, 6. dywizja piechoty na bagnach Białorusi. No nie wiem, co oni by musieli mieć, żeby nas zatrzymać. Przy okazji zatrudnimy sobie ruskiego Mansteina, który daje Bravery plus 10% i Assault Battalion Attack plus 20%. Bardzo fajne rzeczy. Jeszcze więcej fabryczek. Przemysł rosyjski jest niepoważnie rozkręcony. O, wojna, wielka wojna naszych czasów, a więc się zaczęło. So it begins. Wypowiadamy wojnę jednocześnie z zakończonym celem narodowym. Nasze dywizje nie czekając atakują wszędzie. Na razie sprawy dyplomatyczne, ponieważ z momentem wybuchu wojny my możemy troszeczkę krajów zaprosić. Możemy Grecję zaprosić do tego sojuszu. Z chęcią bym zaprosił Rumunię i Serbię. Ale Rumunia i Serbia nie może być zaproszona, bo... Aha, bo oni mają własny sojusz i upadają. No cóż, jakby nie mieli własnego sojuszu. Możemy ufortyfikować Piotrogród. Totalnie niepotrzebne. Wielka patriotyczna wojna będzie się toczyć na terenach Reichspaktu, a nie naszej wspaniałej ojczyzny. A więc zobaczmy, przetestujmy, czy nasze armie, czy nasz plan będzie wymagał, tak, wojska rosyjskie i najechały Reichspakt. Nie najechały, tylko przybyliśmy, aby wyzwolić ludy okupowane przez teutońskich Prusaków. Grecja zaaprobowała nasze zaproszenie do sojuszu. Wezwiemy naszych sojuszników. Grecja będzie walczyć z Bułgarią. Dobra, kontynuacja wojny, my im pomogliśmy, więc niech teraz pomogą nam. Bułgaria jest w zdradzieckim Reichspakcie. Zobaczymy, czy to się poleci na autopuszu, czy musimy troszeczkę pomanewrować. A tobie zapomnieliśmy chyba... Tak, no to niezły rosyjski sztab. Zapomniał tobie rozrysować plan ofensywy. Od razu lepiej. Jeden z naszych generałów melduje, że ma problemy. To jest posiłkowy generał na Ukrainie. Na Ukrainie mamy 2 linie natarcia. Kołczak jedzie z 3-dniową operacją na Kijów. Myślę, że tu nie ma co się ograniczać. Jedźcie po prostu na Kijów. Musimy pobić rekord 3 dni zajęcia ukraińskiej stolicy. Także poszli od razu tam wszystkie dywizje. Jeżeli chodzi o Białoruś, no to jak się spodziewałem, nasze dywizje aż tak łatwo puszować nie będą, ale mamy przyczółek po drugiej stronie rzeki. Jakieś kociołki powoli są kręcone. Pięknie to się toczy. A, oni nam mówią, że my Kijów mamy zdobyć w 120 dni, albo się wojskowi rozsierdzą. A jeżeli to zrobimy, operacja Katerina dostanie plus 5% war supportu. Ja tu planuję Kijów zdobyć w 3 dni. Właśnie atakujemy przedmieścia Kijowa. Niezorganizowana austriacka dywizja.
próbuje bronić się przed naszym Romanem. Czy my zdobędziemy... O, ukraińskie działo kolejowe przejechało. Czy my chcemy Research Speed, czy stabilkę? Dawaj Research Speeda. Jeżeli mamy potem ewentualnie kontynuować wojnę z międzynarodówką albo... Linia frontu na Krymie. Zając ty dzbanusie nad dzbanusami. Linia frontu na Krymie, tak. Wystaw na szybko 7 dywizji, które się jeszcze szkoliło. To będzie taka drobna armia, że tak powiem, obronna. Niech Piotr Wrangel zajmie się defensywą na tym odcinku frontu. Tu kilka dywizji. A bo my z Gruzją też walczymy. A kiedy Azerbejdżan i Gruzja weszły do Reichspaktu? To dzięki, że mi ktoś powiedział. My potrzebujemy kolejnej armii w takim wypadku. Od Kaiser bandyta, syndykalista 1, wataszka zdradziecki. Wielka wojna patriotyczna. 75 tysięcy manpowera, stabilka, war support. Stabilkę mamy dużo, patrzą, że prowadzimy wojnę, jakby nie patrzeć, ofensywną. Jeżeli chodzi o poparcie partii, dalej mamy gdzieś w okolicach setki. Teraz jest 96, dzielone troszeczkę na rosyjski sztab wojskowy. No widzę, że wódz pięknie zabezpieczył sobie pełnię władzy politycznej i poparcia ludu. Jeżeli chodzi o rozsierdzenie poszczególnych grup, no to 3-4 i to chyba tylko do 39, tak? Tak, może tylko w 39 mamy 40, więc nasz wódz ma pełnię władzy. Drobne nieporozumienie z tym Kaukazem. Myślałem, że my w ogóle Azerbejdżan będziemy mogli zaprosić do naszej frakcji, no ale wyszło jak wyszło. I przejęliśmy ukraiński ośrodek badawczy w Kijowie. Kijów został zdobyty. Pan Hirohito chce prawa dokowania swojej floty, spoko. Marsz na zachód się kontynuuje. Teraz naszym celem jest operacja Kateryna, zdobycie Mińska, również czasowy. Tak, mamy 120 dni na zdobycie Mińska. No Mińsk de facto jest opuszczony. Nie wiem, czy Polacy mieli go bronić, bo widziałem dywizje polskie. Droga na Mińsk de facto wzdłuż linii kolejowych stoi pusta. Jakaś litewska dywizja miała go widocznie bronić. Dopiero ledwo co zdążyli wysiąść z pociągów, a tu już rosyjskie dywizje naszej piechoty gwardyjskiej stoją na przedmieściach miasteczka. Kolejny ośrodek badawczy, który średnio nam się przyda, to na razie jest drobna linia defensywna. No i zabezpieczamy to, co zajęliśmy. Musimy ominąć te bagna, bo są niepotrzebne. Jeżeli my w tym tempie musimy prowadzić ofensywę, to nie wiem, czy nie powinniśmy też troszeczkę zwolnić, żeby cała linia frontu się popchnęła, bo jak nam w końcu zda, że mamy w 100 dni zdobyć Warszawę, to może być już drobny problem. Natomiast wojska Reichspaktu widzę, że w całości opuściły Inflanty. Region Estonii został opuszczony przez dywizję Reichspaktu. Kaiser pewnie zarządził błyskawiczny odwrót, chociaż Ryga jako tako się broni. Wyślijmy dywizję górską właśnie, żeby kontynuowały natarcie. Widzę, że nasza narodowo-populistyczna partia nie przestaje, aby uzdrowić Rosyję z niemieckich wpływów oraz syndykalistycznych, socjalistycznych elementów. Na uniwerkach zostały przeprowadzone masowe aresztowania. Na 700 dni minus 10 research speeda. No cóż, jest jak jest. Tego research speeda mamy 28. To co potrzebowaliśmy, wybadaliśmy. Mamy Tetunie, mamy Mosinki, mamy pepesze. Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy o wykonaniu rosyjskich żołnierzy, także myślę, że jest wystarczająco. Tu może nie puszuj tej pseudolinii Gustawa. Wystarczy, że nasze dywizje tutaj na północy będą latać. Póki co to wszystko jest na autopuszu. Zaznaczam. Upadek Rzymu. Ty, a może byśmy te północne Włochy Ciano zaprosili do frakcji? Szkoda, że nie mamy opcji, aby rozszerzyć nasze wpływy w Europie. Z chęcią byśmy ich zaprosili, bo ręcznie nie mamy możliwości, nieprawdaż? No właśnie, ręcznie nie mamy możliwości. A nie dość, że partia się zgadza. Zieloni do zielonych. Nie dość, że wspólny wróg. No może na razie z Ententą nie walczymy, ale to kwestia czasu. Olipka, ten Kaukaz trochę głupio wyszło. No nie da się ukryć, głupio wyszło. Na północy natomiast w wojnie z Finlandią nasze dywizje pancerne objeżdżają fińskie umocnienia, które nawet częściowo widzę już ręcznie zdobyliśmy, więc jesteśmy na drobnej drodze do Helsinek. Wojska polskie broją rywala. Ryga póki co jeszcze się broni, ale to jest lada dzień, kiedy nasze... O, upadek Mińska, właśnie, zdobyliśmy Mińsk, który był otoczony. Więc Mińsk zdobyty, Kijów i za ten... Przyczółek po drugiej stronie Dniepru na razie zabezpieczony. Chyba na razie puszować nie będziemy, bo atryszy nas tutaj zżera niesamowicie. Przydałoby się ustabilizować na razie i przeorganizować linię frontu. To dobrze, jakbyśmy dokończyli te kociołki na północy. Marsz na zachód trwa. O kolejny etap operacja Kateryna. Teraz musimy zdobyć Rygę. No właśnie, ile mamy dni?
Znowu 100 na zdobycie Rygi, 120 dni na zdobycie Rygi. Mińsk zdobyty, Kijów zdobyty, następnym etapem jest Ryga. Bitwa obecnie na Rygę trwa, tutaj jedna dobra dywizja bałtycka się broni. A zając jest amebą, a zając jest amebą. Wiecie, że zając jest amebą, nie? Wiecie, że zając jest amebą, zapomniałem o samolotach. Nie no, takie tam 6000 samolotów sobie ćwiczy gdzieś na zapleczu rosyjskiego interioru i tylko gdzieś tam słucha doniesień, gdzie siły naziemne walczą z potęgą Reichspaktu. To dlatego aż tak dobrze nie szło. Się zastanawiałem, czemu my na autopuszy aż tak dobrze nie puszujemy. Zapomniałem o samolotach, przepraszam. Ja nie wiedział, ja nie chciał. Kurde, jakie oblężenie rywalu. Polska dywizja. Henryk Dobrzański, 79. Dywizja Piechoty. Broni się przed Władimirem Kapelem, ale niedługo polskie dywizje, się nie wycofały, walczyły do końca. Trzeba przyznać, Polacy walczyli do końca. Pozbądź się tego kociołka naszymi kozakami. Kawalerii, dywizjami kozaków i zrobimy jedną już porządną linię frontu, żeby te dywizje równo się rozłożyły. A nasze dywizje wpadły w mały kociołek pod Kijowem. O proszę. Co tutaj nas odcięło? Azerbejdżańska dywizja nas odcięła. Zostaw te dwie w Kijowie. Jedną zostaw tu i wybrońcie z tego. Możecie spróbować właśnie tych Niemców wypuszować. Teraz jak jest nasze lotnictwo, to jest zielone powietrze nad Ukrainą. Świetnie. Na Kaukazie na razie stoimy, ładnie się uśmiechamy, aż nie powstanie kolejna armia. O, mamy! Perła Bałtyku upadła! Spokojnie, to nie są nasze czołgusie, to jakieś, nie wiem, polskie, dziwne, wynaturzone. Zostały zdobyte przez wojska rosyjskie. Co jest następnym celem? Warszawą? O, księstwa bałtyckie skapitulowały. Pierwszy kraj Reichspaktu upada. Pierwszy kraj Reichspaktu upada. Jesteśmy na przedmieściach Wilna i Białoruś na razie się broni na bagnach. Kolejny etap operacji Jekaterina. Nikt się nie spodziewał, że tak szybko. Kiedy wyprowadziliśmy tą wojnę? We wrześniu, nie? Więc w niecały miesiąc zdobyliśmy Kijów, Mińsk i całe Baltic Statesy. Jesteśmy już na przedmieściach Helsinek oraz Wilna. Dostajemy bonusy do walki z całymi wojskami Reichspaktu i dostajemy misję Rush Berlina. No teraz trochę się wyścig zaczyna. Mamy 220 dni, aby dostać się do Berlina. No, syndykaliści są dużo bliżej stolicy Kaisera. Musimy się przebijać. Kiedy nasi dzielni żołnierze walczą w wielkiej wojnie patriotycznej z krwiożerczym imperialistycznym Kaiserem, pragnąc wyzwolić wszystkie ludy Europy spod teutońskiego jarzma, na wschodzie kozacy, dalekowschodni kozacy jacyś przeprowadzili rebelię. To było odnośnie chyba tego eventu, gdzie my tam próbowaliśmy zlikwidować tego szefa kozaków, ale najwidoczniej się nie udało. I mamy dalekowschodnią rewoltę pod dowództwem Grigorija Siemianowa. Oczywiście jak na Kaiserreicha przestało posiadać drzewko i pewnie content i pewnie jakąś porąbaną armię kozaków. Jest opcja, że można się przełączyć i grać tą rewoltą. My oczywiście jesteśmy wierni naszemu jedynemu niepowtarzalnemu wodzowi Borisowi Sawinkowowi, który z niejednym wataszką sobie poradził. Także jest zdrajcą całej Rosji. Potrzebujemy więcej dywizji, bo część musi teraz polecieć na wschód i spacyfikować tą rebelię. Ile ty posiadasz dywizji? Karypelku, mój drugi kozacki. Nie mamy pojęcia, nie wiemy. To jest nasza flota. Nie ma żadnych dywizji. Mongolia by mogła tam pójść. Chciałbyś pomóc tą Mongolią i spacyfikować tą rewoltę? Mogę od was wziąć dywizję? Nie mogę od was wziąć dywizji. Może sami się domyślą. Dobrze. Szykuje się zacięta wielka wojna naszych czasów. To, że Kaukaz, Gruzja, Azerbejdżan weszły do wojny i to, że mamy tą rewoltę na plecach, komplikuje troszeczkę sytuację. Białoruś udało się skapitulować, dlatego mamy takie dziwne tutaj wybrzuszenie, które fajnie byłoby odciąć. Tylko problem jest taki, że tu jest znowu atryszyn. Jak więcej dywizji sadzimy, a tu znowu są bagna Białorusi. Aż tak silna nasza rosyjska armia nie jest. Jak tak patrzę, to mamy dopiero ledwo połowę, podchodzimy pod maksymalną liczbę dywizji, jaką możemy wystawić. Ale jesteśmy z kolei blisko zmuszenia Finlandii do kapitulacji. Zajęliśmy całe wybrzeże. Teraz trzeba zająć w głąb ich terytorium. Kolejny kraj, członek Reichspaktu skapituluje. Minus jest taki, że Serbia została zmuszona do zawieszenia broni przez Bułgarię i teraz Grecja będzie miała gigantyczną linię frontu z całym Reichspaktem, jakby na nie patrzeć. Pewnie Bułgarzy i Austriacy tam się zlecą. Jest 24 rezerwowych dywizji.
24 rezerwowe dywizje, żeby uratować przede wszystkim nasze pola roponośne, bo straciliśmy dostęp do ropy. Zaczyna nam troszeczkę powoli ropy brakować, a latamy prawie na 6000 fighterów, samolotów i większość naszej armii to są dywizje pancerno zmechanizowane, więc wypadałoby mieć jakiś dopływ ropy. Wystaw na szybko, powiedzmy, armię, która zajmie się obroną tego i odbiciem. Gdzie jest nasza ropa? Nasza ropa jest tutaj. I tu mamy na plecach jeszcze trochę ropy, no ale to wypadałoby zająć, no i przede wszystkim Rosjan, znaczy Niemców odciąć od ropy z Azerbejdżanu. Dobrze, zajęliśmy Wilno, Jerozolima Północy. Czemu Wilno, Jerozolima Północy? Ale zajęliśmy Wilno, stolica Litwy upadła. Zabezpieczyć prowincję dookoła. Nie dość, że mamy rewoltę na wschodzie, a w okolicach Władywostoku, to teraz Niemcy powołali armię wolnej Rosji, gdzie też jest opcja, aby się przyłączyć i walczyć po stronie armii kolaborującej z Niemcami. Oczywiście to jest kolejny zdrajca, który trafia na naszą listę w kajeciku. Oni są jako rząd na uchodźstwie, pewnie tu mają jakieś dywizje. Ty, oni muszą mieć drzewko rządu na uchodźstwie, no bo jak tym grać? Poczekaj, ja muszę to zobaczyć, przecież to jest Kaiserreich, oni na pewno mają drzewko. To jest ten kraj, on jest jako rząd na uchodźstwie, tak? Armia bez state'u, w sensie bez państwa, to jest Wasili Bodiriew, który temu dowodzi, jest marionetką niemiecką. A oni w Noworosyjsku sobie kolonię zrobili. Aha, no jakieś drzewko mają. O proszę. I oni walczą z naszym jedynym niepowtarzalnym wodzem. No dobra, tu już nasze dywizje są. A właśnie szykujemy się do mojej kontrofensywy, aby odbić nasze pola roponośne. Rosja to jednak jest wyższy stan umysłu, że do Kaiserreicha dodali taki event, mianowicie banda naszych żołnierzy, bo trzeba to nazwać bandą naszych żołnierzy, wykorzystała zdobyczną niemiecką broń, aby zlikwidować blisko 5000 jeńców, w większości pochodzących z Europy Wschodniej, czyli Białorusinów, Litwinów, w tym też pewnie Polaków. Zlikwidować tych jeńców wojennych z niemieckiej broni, żeby przypadkiem w razie czego nie była to wina Rosjan. No cóż, jest jak jest, nasz szef sztabu Anton Denkin jest wściekły. Tracimy 50 political powera. A tymczasem nasze wojska są otoczone w Wilnie, a nasi żołnierze dokonują zbrodni wojennych. No, nie do pomyślenia. My przyszliśmy wyzwalać ludy Europy Wschodniej. Gdzie jest powstanie w Polsce? Halo. My już jesteśmy w okolicach tego, Brześcia Litewskiego. Ile mamy czasu na zdobycie Berlina? 200 dni, okej, no dopiero 20 dni minęło. My wyrównujemy linię frontu, tego trzeba się pozbyć, bo to jest problematyczne. Niestety oni siedzą na jakichś bagnach, na jakichś fortach między dwoma rzekami i jest problem z domknięciem tego. Dobra, wyciągnęliśmy naszych żbiczków z kociołka pod Wilnem, ale linia frontu strasznie jest problematyczna, bo chyba się będziemy też cofać leciutko spod Kijowa, tracimy 2 prowincje. No niestety masa tych dywizji z Europy Wschodniej troszeczkę zalewa nasze elitarne dywizje rosyjskie. Syndykaliści też tak jakby się na razie zatrzymali. Widzę, że pan Kaiser wziął się do roboty i stawia twardy opór. Nie wiem, jakieś powszechna mobilizacja, totalny klik się odpalił, ale na plus to, że myślałem, że Grecy będą się cofać, a oni dalej puszują. Nie dość, że Bułgarię puszują, to jeszcze weszli w góry Macedonii. Odcięliśmy kolejną niemiecką dywizję, w tym, że 2 nasze są odcięte, w tym jedna kozacka dywizja. Próbujemy ją wyciągnąć w okolicach Kowna, ale tutaj jakieś dywizje Niemcy zaczęli pancerne wystawiać. Gorsze jest to, że wycofali częściowo się z tego półkociołka, nie było jak tego domknąć. Raz, że nie mieliśmy dywizji, 2, że Niemcy nagle wrzucili tu tyle samolotów, że mamy czerwone niebo, a 2, że tu są te rzeki bagna i puszowanie tego jest problematyczne. Plus jest tylko taki, że obroniliśmy na razie Kijów na 1 dywizję na trytytkę. Nie mamy manpowera, szkolimy jeszcze 27 dywizji kawalerii, które ma ogarnąć tą rebelię na Bliskim Wschodzie. Dobrze natomiast się dzieje na Kaukazie, bo cały czas krok za krokiem puszujemy, wypychamy stąd dywizję Reichspaktu. No i Finlandia powinna lada dzień skapitulować. A propos kozaków, skończył się robić cel narodowy, który nie dość, że nam dał boosty do kawalerii i do zwiadu w postaci kozaków. Mobilizacja speed, o to też się przyda, dawaj rozkaz, to jest wojenny. Tu dostaliśmy jeszcze 6 dywizji kozaków, która będzie tutaj walczyć na Kaukazie. I wspomoże, chociaż czekaj, te dywizje, które się zrespiły, mogłyby pomóc zabezpieczyć Ciesiny na Krym, bo może jak odetniemy ich od portów, to zamkniemy te wszystkie dywizje, które tutaj są w kociołku. Korpus Polski na terenie Rosji. Z 200 000 Polaków, którzy żyją obecnie w naszym Imperium Rosyjskim, pod wodzą naszego oczywiście wodza, udaje się sformować korpus pod dowództwem Kazimierza Rumszy.
który będzie też zalążkiem nowego polskiego rządu. Jak widać, te 200 000 Polaków jest gotowych i chętnych, aby obalić teutońsko-pruski zarząd powierniczy w Warszawie. Na Warszawę. Dywizję? A to jest dywizja pancerna? Gówniana. Ale jest dywizja pancerna. Dobra, chodź, bo my ponosimy straty. Dołączycie do armii Władimira Kapela, który ma kozaków. Polacy razem z kozakami będą wyrzucać Prusaków z Warszawy. Dobra, wyciągnęliśmy kolejny nasz kociołek i jeszcze dwie prowincje przepchnęliśmy. Dobrze, walka w Donbasie trwa. Ważne, że cały czas kontrolujemy Kijów. Tylko będzie problem z dotarciem do Berlina. 180 dni. Kurde, czas tyka, a nasza ofensywa tak trochę się zatrzymała. Moglibyśmy na siłę troszeczkę jolo się przebijać przez Prusy, gdzie na razie niemiecka obrona jest najsłabsza. No i jakby na przykład Finlandia teraz skapitulowała, to tą armię można byłoby z Finlandii rzucić na Prusy, ale ona musiałaby teraz skapitulować, zanim Niemcy znowu tu rzucą 1 000 000 dywizji na kratkę kwadratową. Przy okazji wystaw naszych kozaków 21 dywizji, 21 dywizji pod dowództwem Pawła Szatoliwa zajmie się pozbyciem tej rebelii na wschodzie. Na razie zobaczmy, czy ich utrzymacie. Jak dacie radę, to będziecie puszować. No i trzeba podnieść manpower. Mamy 0 manpowera, jako Rosja w 40 roku. Trochę niedobrze to jest. W wyniku tego, że front leciutko stanął przez to, że Niemcy zgromadzili zbyt dużą liczbę dywizji rajszpaktowych na linii frontu, nasze lotnictwo, nasz sztab lotniczy wpadł na pomysł, aby sfokusować się na nalotach strategicznych terroryzujących mieszkańców całego Reichspaktu i siejących strach w niemieckich serduszkach. A to są dwie ścieżynki w celach narodowych, które się wykluczają. Tu mamy podnaloty strategiczne, a tutaj natomiast klasycznie Battlefield Support, bliskiego wsparcia. Kusząca jest ta opcja, no ale my od początku leciliśmy pod kasy i wsparcie dywizji pancernych. To nie byłoby głupie, gdybym wiedział, że można się tak zrobić, to moglibyśmy zrobić słabą armię nastawioną na lotnictwo, dominację w powietrzu i naloty strategiczne, no ale to od początku trzeba byłoby grać, więc teraz niestety to nie ma sensu, ale na przyszłość dobrze wiedzieć. Także odrzucamy propozycję naszego sztabu lotniczego. A Finowie to mają jakąś niezłomną wolę walki. Dosłownie cały kraj upadł, siedzą tylko w jakichś swoich lasach i jeziorach. Mają dosłownie 20% na 20% tego surrender progresu. Jak dobrze rozumiem, wystarczy zająć cokolwiek i powinni skapitulować, prawda? No właśnie, skapitulowali. Zostało tylko kilka dywizji do wyeliminowania i cała armia z Finlandii będzie mogła ruszyć na front i ją skierujemy od razu na Prusy. Bo tutaj nasz wyłom trwa. Właściwie aż pod Gdańsk podchodzimy. Dobrze byłoby dostać się do Warszawy, może więcej Polaków stanie do walki z Niemcami. Dawaj tym czołgiem, pomęcz ich, to zdobędziemy ostatni fiński port. Zdobędziemy ostatni fiński port, zanim te dywizje Reichspaktu... A nie, one w porcie się... A, bo to jest jedna duża prowincja, myślałem, że to są dwie. No dobra, no to oblegajcie ten port. To jeszcze Polacy, jacyś Niemcy, Finowie, wszystko tu jest. Proszę to szturmować non-stop, ten port, proszę to atakować dywizjami pancernymi. O właśnie, keski niech spadają. Nie dajcie im się stąd wycofać. Męcz tych Poliaków, kto tu dowodzi obroną? Jakiś fiński generał ostatni. Bo te dywizje już częściowo ale pięknie keski spadają. A, paliwa nie mamy. Jako Rosja. No jak ktoś stracił całe te pola roponośne. Dawaj z Chongqingu kup troszeczkę baryłek ropy. Wyłom w Kaukazie udało nam się zepchnąć już de facto pod sam Kaukaz, bo oni tutaj już praktycznie pod Carycynem byli i weszliśmy na tereny tej pseudo-wolnej rosyjskiej republiki i tutaj jeńców brać nie będziemy. Tutaj będziemy mogli pozwolić naszym żołnierzom korzystać do woli ze zdobycznego niemieckiego sprzętu, żeby potraktować we właściwy sposób wszystkich zdrajców. Jeszcze kozackie dywizje wyzwalają te tereny. Tam były eventy, ja te eventy już pominąłem odnośnie fabuły kozackiej, ale generalnie były 3 opcje, że można było całkowicie pozbyć się kozaków, można było zostawić te dywizje takie jakie są, albo jakimś tam kosztem wzmocnić kozackie dywizje. Zostawiłem takie jakie są, jako support wystarczająco się sprawdzają, żeby uzupełnić luki w naszej armii. Zrobiliśmy chyba zbyt mocną, zbyt profesjonalną armię, jako Rosja powinniśmy chyba więcej naspamić mobików. Natomiast jeżeli chodzi o daleko wschodni front, to... No dobrze nie jest. Czemu ty to puszujesz? Tego nie puszuj, ty się na razie broń. Manpower, podnieś manpower. Ile? 2,5%. Devate 2,5%. Mamy 100% war supportu. Plus tam jeszcze jakieś bonusy z duchu narodowego na przyrosty manpowerowego, więc będą bardzo szybkie mobilizacje.
Atakuj te dywizje, właśnie, żeby się nie przeorganizowały, zdobywamy kolejną ważną osadę, oni pewnie stolicę mają w Noworosyjsku, wypadałoby to zdobyć, tutaj już bezpośrednio w Kaukaz wchodzimy. Czy my zajęliśmy już tą ropę? Jesteśmy bardzo blisko odbicia tej ropy, sprowadzamy bardzo dużo ropy z Ameryki. Także jak najszybciej byłoby to dobrze odbić. Natomiast armia Aleksandra Wasilewskiego dotarła wreszcie do Prus z obszaru Finlandii, która skapitulowała i możemy rozpocząć wyścig do Berlina. Tutaj mamy już de facto przekroczoną Wisłę, Gdańsk zajęty, widzę, że nawet na zielono puszujemy. Możemy albo zakręcić na Warszawę, albo lecieć, ścigać się do Berlina, bo ja tu widzę syndykalistyczny desant pod Hamburgiem i to po drugiej stronie. Więc jeżeli mamy zdobyć Berlin w tych 140 dniach zostało, a przede wszystkim przed syndykalistami, to musimy się śpieszyć. Jeżeli Niemcy zawzięcie chcą bronić wschodniej flanki, bagien Białorusi i linii Dniepru z Ukraińcami, niech tam siedzą, my mamy Kijów, zaraz ich wypchniemy z Kaukazia i sobie po prostu ominiemy główną armię, wjeżdżając do Berlina przez Prusy. Bo tu dosłownie mamy przebicie. Nasze dywizje blitzkriegowe pięknie jadą. Pojedynek pancerny w Poznaniu między naszą a austriacką dywizją. Piechota gwardyjska niech leci na bezpośrednio Berlin. Tą dywizję możesz tutaj zakręcić. Patrzcie, jak Niemcy zawzięcie bronią swoich papetów na granicy z Polską na dywizji, a tutaj jest pustka. Dawaj hiszpańską flotylę do nas. Dobrze byłoby w końcu przekroczyć granicę z Polakami, może więcej ochotników dołączy. Grigory Braunienko będzie tam agitował na rzecz wielkiego wodza rosyjskiego. Na razie linia frontu niech stoi tak jak stała. W tym momencie myślę, że znajomy Polsatu siądzie idealnie. Kto wygra wyścig do Berlina? My czy syndykaliści? Czy Kaiser się obroni? Czy wschodnia flanka Reichspaktu ruszy i zmiażdży naszą dość chwiejną, cienką, zieloniutką linię, czy odzyskamy ziemię Kaukazu i pola roponośne, czy pozbędziemy się rewolty na wschodzie za pomocą naszych kozaków, którzy troszeczkę głodują. Niesamowite, jakie oni tu mają atryszyn. To wszystko w kolejnym odcinku. Tutaj wam podziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Łapek w górę, komentarz do następnego. Cześć, cześć!